Cześć! Spotykamy się już tak naprawdę na trasie, za chwilę lecimy, korzystając z tego, że jeszcze jest ciemno. Niestety trochę pada, ale może się uda złapać jakiś wschód słońca. W każdym razie widzimy się na trasie. Hej! Spotykamy się już na szlaku, dlatego że chciałem złapać wschód słońca. Nie wiem, czy mi się jakoś mega udało, bo pogoda średnia, ale jeśli coś się udało, to zobaczycie to tak naprawdę za chwilę. Naszym celem jest tak naprawdę kotlina, która jest troszeczkę obok naszego przystanku, jakim są Orłowice. Następnie jest oczywiście Mirsk, do którego też zajrzymy. No a finalnie podjedziemy do Świeradowa-Zdroju, gdzie zakończymy tak naprawdę naszą wycieczkę. A przed nami Skałki Zakochanych. Jest to jedno z bardziej malowniczych miejsc widokowych na naszej trasie. Wejście na skałki zapewnia odrobinę rozrywki, zwłaszcza jeśli przed chwilą padało. Nie zmienia to faktu, że warto się tu wspiąć, bo czekają na nas całkiem fajne widoki. Oczywiście, skoro to są Skałki Zakochanych, znajdziemy tu całkiem sporo starszych i nowszych dowodów miłości. A za mną ruiny dawnego schroniska, które znajdowało się tutaj w kotlinie. Niestety nazwy Wam nie wypowiem, ale postaram się, żeby była gdzieś tutaj na dole. Kotlina z uwagi na swoje dosyć urokliwe położenie była wykorzystywana od dawna jako ośrodek wczasowy i wypoczynkowy. Przed wojną można było znaleźć tutaj ośrodek wczasowy, tak zwany zameczek, no oczywiście schronisko górskie. Podczas wojny był to ośrodek dla samotnych matek prawdopodobnie, który był taką organizacją wspierającą dla NKWD. A po wojnie było to spore centrum harcerskie. Obecnie większość tych budynków jest niestety w ruinie. A to miałem na myśli, jeśli chodzi o widoki. Odsłania nam się tutaj naprawdę fajna panorama, tak naprawdę tutaj na okolice gminy Mirsk, Przedgórza Rębiszowskiego. No i tak naprawdę okolic. Jak widać, ciągle jest to mimo swojego zaniedbania i zniszczenia wielu obiektów bardzo chętnie wybierana miejscówka, żeby można było odpocząć z pięknymi widokami. A jeśli chodzi o same piękne widoki, no to zerknijcie. Mniej więcej na środku widzimy teraz zamek Gryf, który jest trochę otulony mgłami. A tu ukazuje nam się Mirsk wśród mgieł, do których niedługo się zbliżymy. Przed nami ruiny wiatraka, które znajdziemy w kotlinie. No, niestety nie jestem Don Quixotem, więc nie będę z nim walczył, chociaż sam wiatrak został już niestety pokonany. Co prawda nie przeze mnie, ani przez Dona Quixota, ale przez czas. Podsumowując, warto wyskoczyć w Orłowicach po to, żeby przejść się podziemną trasą turystyczną, a następnie udać się do pobliskiej kotliny, wspiąć się na piękny punkt widokowy i pozwiedzać trochę tej zapomnianej, ale malowniczej miejscowości. Mirsk jest to średniowieczne miasteczko, które zachowało swój układ zabudowy. Obecnie jest siedzibą gminy Mirsk. W centrum miasta znajdziemy przede wszystkim renesansowy ratusz i zabytkowe kamieniczki z XVIII i XIX wieku. W samym mieście znajdziemy też zabytkową wieżę ciśnień, która została przekształcona w wieżę widokową, która oferuje całkiem przyjemny widok na góry izerskie. Budynek dworca, choć nic tego nie zapowiada, kiedyś był budynkiem stacji węzłowej, zbudowany na początku XIX wieku. Z tego dworca kiedyś odchodziły nawet wagony, które dojeżdżały do Berlina. Oczywiście Mirsk oferuje całkiem dobrą komunikację.
Możemy tu się dostać oczywiście pociągiem, ale również autobusem czy busem. Dlaczego warto wysiąść w Mirsku? Przede wszystkim zabytkowe miasteczko, po drugie fajna wieża widokowa, a po trzecie duża dostępność szlaków turystycznych, oczywiście w gminie. Docieramy do Świeradowa-Zdroju. Jest to bardzo urokliwe miasteczko, które przede wszystkim jest centrum sanatoryjnym. Oprócz oczywiście uzdrowiska znajdziemy tu całą masę fajnych ciekawostek, o których być może kiedyś Wam opowiem. I tak kończymy naszą wyprawę w Świeradowie-Zdroju. Po mojej prawej stronie stacja, stary budynek dworca kolejowego, po mojej lewej stronie pomnik, parowóz, który zaprasza do odwiedzenia Świeradowa. Nasza podróż nie była zbyt długa. Rozpoczęliśmy ją w Gryfowie Śląskim, następnie odwiedziliśmy Orłowice, gdzie udaliśmy się troszeczkę parę kilometrów dalej, aby dotrzeć na m.in. Skałki Zakochanych. Następnie wróciliśmy do Krobicy, aby odwiedzić geopark. Cofnęliśmy się troszeczkę do Mirska w celu zajrzenia na wieżę widokową, która nie oferowała zbyt pięknych widoków. Kolej dotarła do Świeradowa ponownie, stosunkowo niedawno, ale Świeradów umożliwia rozpoczęcie podróży w dalszych kierunkach, między innymi w kierunku Liberca czy Citał. Być może również tam się wybierzemy. Świeradów oferuje bardzo dużo historii i wież widokowych, zwłaszcza darmowych wież widokowych. Dobrym przykładem jest Młynica, która została wybudowana w 2021 roku. Oferuje 148 stopni, więc nie jest zbyt duża i nie jest zbyt mała. A widoczki? No sami zobaczcie.